Witam was na kanale, mamy dopiero połowę roku, a już się pojawiły pierwsze zapowiedzi zestawów LEGO Star Wars na rok 2026. Jak zawsze nie są one do końca pewne, ale też nie zaszkodzi coś o nich tutaj powiedzieć. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeśli film ci się spodoba, i zostawieniu subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów. Jeszcze na wstępie powiem, że informacje o nowych zestawach do tego filmu będę brał z profilu na Instagramie JediBricks i polskiej strony Fan Klocków. Zacznę od chyba jedynej pewnej rzeczy, czyli od numerów do zestawów, które w tej chwili wyświetlają się na ekranie. Niestety jeszcze konkretne zestawy nie są do nich przypisane. Natomiast do dwóch z nich są podane ceny. 75421 ma kosztować około 280 zł, a 75423 około 400 zł. Pierwszy zestaw ma bazować na pojedynku między Cobb Vantem a Cad Bane'em. Scena oczywiście nawiązuje do 6. odcinka serialu The Book of Boba Fett. Podobno znajdziemy tu 3 minifigurki. Cena i liczba elementów na tę chwilę nie jest znana. I szczerze, ja tu widzę potencjał na fajne figurki. Po pierwsze, Cada Bane'a już w sumie widzieliśmy w dodatku do Skywalker Sagi, więc wiemy, jak mógłby wyglądać. Mam nawet jego customa, który bazuje właśnie na tej grze. Moim zdaniem fajny potencjał ma też Cobb Vanth, bo co ciekawe, podobno pojawi się w pancerzu Boby. Skąd taki wniosek? Bo rzekomo pojawiło się już zdjęcie hełmu z tego zestawu, zdobiony w dodatkowe nadruki, które mają na celu sprawić, że ten hełm jest uszkodzony. Liczę też po cichu, że Cobb Vanth otrzyma nadrukowane rączki, bo przecież w ostatnich latach te, powiedzmy, główne figurki Mando dostają te zadrukowane rączki. A zawsze jest to fajny, dodatkowy detal. Jeśli chodzi o trzeciego figa, to obstawiam, że będzie to ten zastępca Vanta, który pojawił się przy pojedynku. Chociaż jak LEGO już łamie tę scenę, to może pojawi się inna postać, na przykład Boba w taskeńskich szatach. Budowla może być czymś między plackiem z Obi-Wana a pojedynkiem Moffa Gideona z Paz Vizsla. Trochę szkoda, że ten set nie pojawił się bliżej premiery serialu o Boba Fetcie. Drugi zestaw ma nawiązywać do 7. sezonu Wojen Klonów, a ma być to Battle Pack pojedynkowy między Mando Super Commando a klonami z 332. Za wzór można dać Battle Pack z 3. sezonu Mando. Znajdziemy tu 4 minifigurki. Wielkościowo ma być to ten standardowy Battle Pack, czyli powiedzmy ten mniejszy. Fajnie, że wracają Mandalorianie lojalni Maulowi. Fajnie będzie zobaczyć odświeżony design. Otrzymają pewnie też nadrukowane nóżki, bo przecież poprzednie wersje z 2013 tego detalu niestety nie miały. Wracają także klony z 332, prawdopodobnie będą to dokładnie te same co z Battle Packa. Jeśli chodzi o budowlę, no to niczego wybitnego bym się nie spodziewał. Raczej będą to jakieś niewielkie pojazdy, działka i pewnie fragment terenu. Ale spoko, że zestawy bazujące na 7. sezonie Wojen Klonów wracają do nas co jakiś czas. Następny zestaw to Midi-Scale, podobno tym razem ma to być Venator. Mi osobiście te zestawy już się przejadły, ale może ktoś z was jest fanem? Jeśli tak, to raczej będziecie zadowoleni. Kolejny set to popiersie Darth Vadera, będzie to coś podobnego do nowych zestawów z Marvela i ma liczyć ponad 1000 elementów. Następne zestawy mają nawiązywać do nadchodzącego filmu Mandalorian i Grogu. This is the way.
Na razie są informacje o 2 zestawach, ale podobno w dalszej części roku ma się pojawić więcej setów z tego filmu i w sumie jest to logiczne, bo zawsze przy premierze filmów było tego dużo. Pierwszym zestawem ma być nowe imperialne AT-AT. Ostatni pojawił się chyba w 2020, więc przyszedł jak najbardziej czas na to, by go odnowić. Ale podobno ma być mniejsze od swojej poprzedniej wersji. Może wcisną tam jeszcze AT-RT, bo przecież w zwiastunie Mando biegał między tymi maszynami kroczącymi. Obstawiam, że pojawi się Mando z Grogu, kilku śnieżnych szturmowców, dowódca imperialny w pancerzu i 2 kierowców AT-AT. Oczywiście liczba elementów oraz cena są nieznane. Drugim zestawem ma być Brzeszczot, ostatni też się chyba pojawił w roku 2020, oczywiście UCS-a nie liczę. Podobno ma otrzymać więcej żółtych barw i w sumie jestem ciekawy, jak będzie wyglądała jego odnowiona wersja. Poza Mando i Grogu obstawiam, że w tym zestawie wróci Zeb Orrelios. Pojawił się live action po raz pierwszy w 3. sezonie Mando, no i teraz wiemy, że wróci w nadchodzącym filmie. Too bad. I really thought Navarro was gonna make it. I'm gonna forward this to Coruscant. Request permission to intercede. They haven't returned a dispatch in weeks. They're swamped. We'll never get an answer in time. Then I'm just gonna have to go there and talk to them myself. They can't ignore me face to face. I like your attitude. Good luck. You're gonna need it. Mando ma nawiązać niewielką współpracę z Nową Republiką, więc być może w zestawie pojawi się więcej pilotów Nowej Republiki, na przykład kapitan Tiva, który jest taką postacią, która trochę nam łączy całe Mandoverse, więc jak najbardziej byłoby spoko otrzymać go w Lego. Jeśli widzieliście zwiastun, który był pokazywany na Celebration i później wyciekł do internetu, to myślę, że będziecie mieli pełniejszy obraz tego, jak te zestawy mogą wyglądać. A jeśli nie widzieliście, to postaram się go wrzucić na Instagram i będzie dostępny przez 24 godziny, a może go podlinkuję, zobaczę jeszcze. Ostatni zestaw ma nawiązywać do 3. epizodu i ma być to miejsce, z którego przemawiał kanclerz w Senacie. Z minifigurek, które mają się tam pojawić, podobno Mas Ameda i Sly Moore, czyli tacy najbliżsi w sumie doradcy Palpatina. Póki co trochę nie dowierzam w ten zestaw, ale na pewno byłoby spoko, gdyby się pojawił. I w sumie tyle z przecieków. Jeszcze krótko opowiem o moich oczekiwaniach na 2026, bo w ogóle sytuacja jest zabawna, bo zamierzałem nagrać film z oczekiwaniami, osobny film, gdzie też między innymi miały się pojawić zestawy z Mando i Grogu i właśnie miało to być AT-AT i Brzeszczot, ale chwilę przed nagrywkami na Instagramie pojawiły się pierwsze już przecieki na przyszły rok, gdzie właśnie pojawiły się m.in. te zestawy i jak już się domyślacie, plany po prostu się pozmieniały, więc krótko opowiem o moich oczekiwaniach w tym filmie. Chyba że ewentualnie to wy napiszecie swoje pomysły i swoje oczekiwania na przyszły rok. Ja postaram się zebrać komentarze najlepsze i zrobić z tego film. Ale jeśli chodzi o moje, no to w przyszłym roku ma się pojawić nowa animacja, ma to być serial o Maulu. Zwiastun ma podobną sytuację jak ten z Mando i Grogu, też postaram się go gdzieś tam dla was umieścić. Ale już teraz powiem, że Maul ma w serialu kontynuować swoją działalność przestępczą, utrzymać syndykaty i podobno ma mieć nową uczennicę. Ma to być postać na wzór Darth Talon z Legend, więc tutaj szykuje się fajny potencjał na minifigurkę. Poza tym w zwiastunie widać braci Nocy, więc może więcej zabraków w Lego by się przydało, innych niż Maul, jacyś może gangsterzy też. Myślę, że jakiś potencjał na pewno jest. Co prawda z Bad Batcha też mało zestawów nam wypuścili, no ale jednak były. Więc piszcie propozycje, jakie byście zobaczyli zestawy w przyszłym roku, które zapowiedzi wam się najbardziej spodobały, na jakie minifigurki najbardziej czekacie. Wpadajcie na serwer Discord Brick Ekipa, można tam poznać innych klockowych twórców. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeśli materiał ci się spodobał, i zostawieniu subika wraz z dzwoneczkiem. Niech moc
będzie z wami. You